Witam Was w moim mieszkaniu, w którym sprawimy, że dziś ono będzie bardziej smart poprzez taki właśnie mały moduł, który zamontujemy w jednym z przełączników, takim zwykłym przełączniku i będzie on smart, a także w miejsce jednego z innych przełączników zamontujemy taki oto właśnie panel sterujący, którym będziemy mogli sterować naszymi wszystkimi urządzeniami w domu. Ale na początku krótki opis urządzeń, które będziemy dzisiaj montować. Shelly Wall Display X2 to inteligentny panel sterowania do zabudowy w standardowe puszki elektryczne, wyposażony w dotykowy wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala. Panel sterowania oprócz tego, że pozwala na sterowanie naszym smart home'em, może też pełnić funkcję typowego przełącznika światła, więc nawet montując go w miejsce naszego poprzedniego przełącznika, nadal możemy sterować naszym oświetleniem. Ma także wbudowany czujnik temperatury, wilgotności i światła, a także czujnik zbliżeniowy, który automatycznie podświetla ekran, gdy tylko się do niego zbliżymy. Panel komunikuje się poprzez Wi-Fi i Bluetooth, umożliwiając zarządzanie oświetleniem, wentylacją, grzaniem i monitorowaniem zużycia energii. Jego interfejs możemy dowolnie personalizować i dostosować do naszych preferencji, a także możemy panel ułożyć pionowo albo poziomo. Drugim urządzeniem jest Shelly 1PM generacji 4. To kompaktowy sterownik przełącznikowy obsługujący 4 standardy komunikacji: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Zigbee, a także Matter. Jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie, bo pozwala podpiąć go niemal do każdego ekosystemu. Ma także wbudowany watomierz i amperomierz do precyzyjnego monitorowania zużycia energii w czasie rzeczywistym. Montuje się go w puszkach podtynkowych z zagniazdkami lub przełącznikami, a sterowanie odbywa się poprzez aplikację Shelly, a także poprzez wspomniany wcześniej panel. Ma on także funkcję repeatera wzmacniającego sygnał Zigbee i Wi-Fi, co pozwala w sposób naturalny rozszerzyć zasięg naszego smart home'u. A teraz przejdźmy do montażu i konfiguracji. Ten przełącznik zmienimy na moduł, w którym będziemy montowali ten panel sterujący, bo panel sterujący może też pełnić funkcję przełącznika światła, ale też będzie pełnił funkcję naszego głównego sterownika w domu, w którym będziemy mogli właśnie zmieniać ustawienia świateł, gniazdek, przełączników. Tam możemy skonfigurować absolutnie wszystko. Czy będzie to skonfigurowane w Shelly, czy będzie to na przykład jako panel sterujący do innego ze smart home'ów, na przykład takich jak Home Assistant. Zanim przejdziemy tutaj do pracy, to pamiętajmy, żeby wyłączyć prąd w bezpiecznikach. I teraz po prostu demontujemy nasz przełącznik, więc odkręcamy śruby i teraz patrzymy, jak nasze przewody tutaj są podłączone. Dla pewności możemy sprawdzić jeszcze próbnikiem, czy na pewno prądu nie ma, więc sprawdzamy. Ok, nic się nie świeci, prądu nie ma. Co istotne, żebyście Wy mieli w swoim domu, to puszki elektryczne, te takie nowe, zwykłe, żeby to nie były jakieś aluminiowe, bo zwróćcie uwagę na to, że moduł, który będziemy już montowali w naszej ścianie, on jest typowo przygotowany pod wkręcenie tutaj śrub, a nie pod te żabki takie typowe, które mamy w przełącznikach. Warto, żeby właśnie o to zadbać. Z racji tego, że wcześniej tutaj w instalacji nie było przewodu neutralnego, musiałem go z puszki sobie wyprowadzić, ale to jakby jest możliwe, natomiast zwróćcie na to uwagę w swojej instalacji, bo przewód neutralny jest niezbędny, żeby to rozwiązanie nam działało. Przewód fazowy podłączamy pod L, przewód neutralny pod N, no i nasz przełącznik światła oczywiście pod 0. I gdy już to zrobimy, to montujemy naszą całą bazę w puszce. I teraz istotne jest to, żeby zadecydować, jak chcemy zamontować nasz monitor. Czy ma być on pionowo, czy ma być on poziomo. Bo tutaj musimy dopasować dokładnie te piny, które są w tym miejscu, więc jeżeli byśmy mieli go zamontowanego właśnie w taki sposób, no to jeżeli chcemy poziomo, to właśnie musi on być zamontowany dokładnie w tę stronę. Jeżeli mamy teraz już tutaj to przekręcone, to w tym momencie wpinamy tutaj nasz monitor. No i teraz czas na włączenie naszych bezpieczników. No i nasz system tutaj już wstaje, więc możemy folijkę ściągnąć i czekamy, aż się włączy. I pamiętajmy, żeby już po zamontowaniu naszego monitora dokręcić go tymi oto śrubkami tutaj od spodu. Monitor po włączeniu od razu pyta się, czy nie chcemy skonfigurować jakichś zewnętrznych czujników, np. temperatury czy wilgotności. I okazuje się, że w zestawie z tym monitorem jest taki właśnie tutaj oto czujnik. Wyciągamy z niego tą zawleczkę, żeby on się włączył
i klikamy, że od razu chcemy go skonfigurować. Czujnik został już od razu wykryty, mamy jego wstępne już tutaj informacje o temperaturze i o wilgotności. Ten czujnik możemy przykleić na przykład gdzieś na ścianę albo położyć go na przykład gdzieś w salonie, to dokładnie z niego będą podawane te pomiary wilgotności, a także temperatury. Teraz musimy ten nasz ekran skonfigurować, więc przechodzimy do ustawień, wpisujemy hasło. Do pełnej obsługi i konfiguracji urządzenia potrzebujemy też aplikacji na naszym tablecie czy smartfonie. Aplikacja nazywa się Shelly, logujemy się w niej i potem dodajemy nasze urządzenie do naszego konta. I teraz mamy tutaj widok niemal naszego ekranu na naszym tablecie. W aplikacji możemy głęboko wejść w ustawienia naszego ekranu i zmienić bardzo dużo opcji. Zresztą sami zobaczcie, wchodzimy tutaj w zwykłe jego dostosowywanie i opcji tu jest multum. Możemy tutaj na przykład właśnie włączyć obsługę termostatu, czyli sterować termostatem z naszego ekranu. Możemy na przykład też ustawić tryb włączenia tego ekranu albo jego wyłączenia w danych godzinach. Jeżeli na przykład nie chcemy, żeby nas on budził w środku nocy, to możemy go na przykład wyłączyć. Natomiast mnie najbardziej interesują sieci, bo tutaj oczywiście Wi-Fi widzimy, że jest ono podłączone. Będzie on odpowiadał za sterowanie na przykład właśnie tym przełącznikiem, który za chwilę będziemy montowali. Pamiętajmy oczywiście, żeby wyłączyć nasze bezpieczniki. No i teraz możemy spokojnie zdemontować nasz zwykły, tradycyjny przełącznik. I pamiętajcie, to jest standardowy, zwykły, kołyskowy przełącznik, więc gdy po prostu go klikniemy, to światło jest albo włączone, albo wyłączone. A ten moduł pozwoli nam sprawić to, że to będzie tylko sterownik, czyli wskazanie, czy światło ma być włączone, czy nie, bo zawsze prąd do tego modułu dochodzić będzie, dzięki czemu będziemy mogli sterować zdalnie tym światłem, będziemy mogli je włączać, wyłączać, będziemy mieli informacje odnośnie poboru prądu i wszystkich innych kwestii. Jak już odkręciliśmy tutaj nasz przełącznik, to oczywiście sprawdźmy próbówką, czy na pewno tutaj prądu nie ma, tu też nie ma i tutaj też prądu nie ma, więc spokojnie możemy teraz te przewody odłączyć. I tutaj sytuacja jest bliźniacza, czyli znowu nie było tutaj wcześniej przewodu neutralnego, wyprowadziłem go z puszki, no i teraz montujemy go tutaj oczywiście do naszego modułu. Idziemy teraz włączyć bezpieczniki. Moduł w tym momencie jest włączony i jest w trybie parowania. I przechodzimy do naszego tabletu, gdzie możemy dodać nasze urządzenie. Podajemy nasze hasło do Wi-Fi. Nazwiemy to na przykład teraz łazienka, bo odpowiada to za światło w łazience. Warto podczas konfiguracji podawać wszystkie te nazwy pokoi, dokładne nazwy urządzeń, bo to będzie dla nas potem bardzo wygodne przy konfiguracji automatyzacji i wszystkich innych pozostałych kwestii. I teraz ten moduł już będzie działać. Zobaczcie, że jak klikam go na tablecie, to światło w łazience się zapala. Natomiast jednak dalej chcemy mieć ten fizyczny przycisk, żeby to urządzenie służyło tylko jako przełącznik, ale żeby dalej można było sterować nim zdalnie. I teraz podłączając nasz przełącznik, podłączamy fazę do L, czyli ją de facto mostkujemy, a przewód przełącznika do SW, czyli do switcha. Mimo tego, że możemy sterować światłem poprzez naszą aplikację, tableta, smartfona, cokolwiek, to nadal możemy światło włączyć fizycznie. I teraz nasz tablet może sterować też oświetleniem w kuchni, bo pamiętajcie, że ja tutaj wyrzuciłem w sumie przycisk fizyczny po to, żeby zamontować tu tablet, no ale jednak dalej chciałbym mieć światło w kuchni. Więc gdy odpowiednio podłączymy przewody, to klikając w tym miejscu nadal możemy włączyć światło w kuchni. I po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkiego widzimy od razu, ile nasze światło pobiera prądu. Jesteśmy tego świadomi. Możemy też w sumie taki przełącznik podłączyć też do gniazdka i móc nim sterować. Włączać je bądź wyłączać, a także mieć informacje o aktualnym poborze prądu z lodówki, ze zmywarki, z pralki. I wtedy możemy wchodzić jeszcze głębiej w temat automatyzacji, ustawiać powiadomienia. I oprócz tego, że możemy działać na tym jednym systemie, tutaj mamy wszystkie połączenia z przełącznikami, z Wi-Fi, z Bluetoothem, to możemy też połączyć się z innymi rozwiązaniami, na przykład takimi jak Home Assistant. I mój cały dom właśnie oparty jest od tego Home Assistanta, więc teraz podłączmy go tutaj, żebyśmy dokładnie mogli zobaczyć mój panel sterujący w innym ekosystemie. Wchodzimy tutaj, wchodzimy w Network, przechodzimy na sam dół, klikamy teraz na Home Assistant. On teraz wyszukuje w naszej sieci moją instancję Home Assistanta. Wykrył ją, więc ją dodaję. I to jest świetne, bo nie musimy korzystać tylko z rozwiązań Shelly, ale możemy wykorzystać ich potencjał do własnych rozwiązań. I ja, mając właśnie już swojego Home Assistanta, zobaczcie,
Mam tutaj wszystkie przełączniki. Mogę włączyć bądź wyłączyć choinkę. Mogę też zobaczyć aktualną pogodę. Mogę tak samo zobaczyć na przykład baterię w samochodzie, czy zmienić temperaturę na termostacie, który jest w moim grzejniku. Tych możliwości tutaj jest bardzo dużo i w sumie możemy też potem pokusić się o przygotowanie specjalnego dashboardu, czyli właśnie tego panelu sterowania, specjalnie pod ten ekran, żeby on był idealnie dopasowany do jego proporcji, do jego możliwości. Możemy też tutaj ustawić na przykład ulubione sobie przyciski, żeby nie było tutaj ustawień każdego przycisku, każdego gniazdka czy każdego ustawienia, ale na przykład te najpotrzebniejsze, na przykład tylko do termostatu, który jest w kuchni. I na przykład tylko to światło, które właśnie jest w kuchni. Więc jest to mega wygodne. Wszystko możemy oprzeć o ten ekran. No i co jak co, mi się to bardzo podoba. Ten panel możemy też sobie w pełni personalizować. Możemy zmieniać jego składniki, możemy je zmieniać miejscami, możemy je usuwać, możemy zmieniać też ich rozmiar, możemy dodać na przykład też jakiś sensor. Tych możliwości jest dużo, bardzo dużo. Możemy też do niego podpiąć na przykład bezprzewodowy głośnik i wykorzystać jego potencjał, ale też na przykład, już zwróciłem na to uwagę, że gdy wejdziemy tutaj na plusa i mamy już do naszej sieci Wi-Fi wpięte na przykład jakieś urządzenia, na przykład właśnie marki Sonos, czy jakieś głośniki, to gdy wejdziemy tutaj w muzykę i dodamy sobie tutaj Sonos, to od razu mamy tutaj możliwość odtwarzania muzyki na naszych głośnikach i one tutaj są od razu już wszystkie widoczne. Możemy wybrać na przykład, czy ma być to odtwarzane na którymś z tych głośników, czy na wszystkich. Możemy też zmieniać ich głośność, a także wznawiać bądź zatrzymywać utwór. Jest to bardzo wygodne i działa bez żadnej konfiguracji. Podsumowując, rozwiązania Shelly są świetne, bo pozwalają nam na usmartowienie naszego niezbyt inteligentnego domu, czyli jeśli mamy jakieś manualne, fizyczne przełączniki, to możemy nadal mieć ten sam ich wygląd, ale możemy sprawić, że będą one smart, że będą one inteligentne i będziemy mogli je zdalnie włączać bądź wyłączać. Będziemy mogli pobierać z nich dane na temat prądu. Możliwości jest multum. Mi ten ekran się bardzo podoba, bo jest bardzo minimalistyczny, a pozwala na bardzo dużo, bo oprócz tego, że możemy spiąć go z naszą siecią Wi-Fi, to pozwala też na skorzystanie z niego jako z funkcji wyświetlacza i właśnie podpięcie go pod Home Assistanta, co dla mnie jest absolutnie kluczowe, bo pozwala korzystać z niego w bardzo szerokiej gamie rozwiązań i możliwości. I to tyle w tym materiale. Dajcie koniecznie znać, gdzie wykorzystalibyście taki tablet, a także jakie urządzenie u Was w domu jest nieinteligentne, a jednak chcielibyście sprawić, żeby było smart. Piszcie koniecznie poniżej, a także subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Czołem!